Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest 26 Zulkadach 1445 roku po Hidżri, albo Tertio Juni Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za oglądanie tego ostatniego odcinka. Od razu mówię, że ponieważ widziałem, że Państwu bardzo się podobały się kroniki Bulandy, więc one będą na pewno wracały. Znaczy, jestem przekonany, że rządzący zadbają o to, żeby wracały często. Ja chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie duży wysiłek, ponieważ wymyślić coś śmieszniejszego niż są w stanie wymyślić nasi rządzący jest naprawdę trudne. Przebić ich, powiedzmy, w tym stand-upie. Jeszcze tylko dodam na marginesie, że to jest oczywiście, te kroniki Bulandy mają również charakter antyimigracyjny. Otóż zakładam, właśnie dlatego warto tłumaczyć to na obce języki i faktycznie, bo jeżeli tacy mieszkańcy gdzieś tam z nad jeziora Czad, powiedzmy, czy gdzieś z kraju króla Ewangenii dotrą do nich te odcinki, to może dojdą do wniosku, że naprawdę nie warto tutaj migrować, bo u nich wódz jednak takich błędów nie popełnia. No ale dobrze, wróćmy, Adrem, jeszcze obiecałem Państwu, że będę co jakiś czas promował, bądź przedstawiał jakieś kanały, które są warte polecenia i przyznam, że spośród tych wszystkich propozycji, które do mnie gdzieś Państwo przysłaliście, na szczególną uwagę, a i prawdę powiedziawszy, na szczególny hołd niejako, tutaj zasługuje pana Adama Goździewskiego, taki kanał na YouTubie, nazywa się Scottish Cafe. To jest, uwaga, to jest kanał poświęcony tłumaczeniu, i to naprawdę fajnemu tłumaczeniu, wyższej matematyki. Tutaj pan pisze, że właśnie kończy teraz serię poświęconą teorii miary, wcześniej było wprowadzenie do logiki, teorii mnogości, prawda, a w najbliższym czasie będzie cała seria poświęcona algebrze liniowej. Co prawda jest to, teoretycznie miało być to przeznaczone dla studentów przede wszystkim matematyki, no ale jak się okazuje, da się naprawdę tego słuchać i warto, jeżeli kogoś interesuje, czym zajmuje się tak zwana wyższa matematyka, to rzeczywiście tam Państwo znajdziecie bardzo fajny, taki prostym językiem prowadzony wykład. Także zapraszam, Scottish Cafe na YouTubie. Tak? To znajdziecie sobie Państwo zresztą pewnie bez problemu, jak już teraz naprowadziłem. Zresztą wrzucę link do tego pod odcinkiem, tam gdzie są te wszystkie moje prośby o wspieranie na Patronite. No i oczywiście przy okazji, a propos, w takim razie od razu zapraszam do wspierania mojego kanału na Patronite. To dzięki Państwa datkom ten kanał może być po prostu niezależny. I jest niezależny, przynajmniej jak na razie. Proszę Państwa, mamy teraz kilka tematów, kilka już odłożyłem na jutro, bo nie wszystkie mi się dzisiaj zmieszczą. Pierwszy podstawowy, no to jest plan Bidena. Proszę Państwa, plan Bidena, ten tytułowy, jest to rzeczywiście coś niebywałego. Może nie jest niebywałego w historii dyplomacji, ale naprawdę jest takim przeniesieniem gier, które Państwo oglądaliście, być może kiedy oglądaliście jakieś seriale amerykańskie o tym, jak wyglądają różne rozgrywki zakulisowe w Waszyngtonie. Macie Państwo teraz eskalację tego do polityki międzynarodowej. Otóż, proszę Państwa, to jest tak, że prezydent Biden dość nieoczekiwanie przedstawił w swoim przemówieniu trójfazowy, czy trzyczęściowy plan pokojowy dla strefy Gazy. To jest ten plan, zresztą bardzo dobry, bardzo ciekawy. On został ujęty w sposób dość lakoniczny, ale znamy jego szczegóły. A skąd znamy jego szczegóły? Ponieważ do złudzenia, a wręcz 1:1 przypomina plan, który został już raz przedstawiony i zaakceptowany przez Humus kilka tygodni temu. Taki plan Humusu. Więc Humus się na niego zgodził. To był taki plan, który był wtedy przedstawiany jako plan egipsko-jordański. On został przedstawiony Humusowi. Humus się radośnie zgodził. W zasadzie stwierdził, że wszystkie jego jak gdyby oczekiwania są tam spełnione. I teraz prezydent Biden, no praktycznie trochę, mówię, tam różnica jest w sformułowaniach, bo tamten plan był bardzo szczegółowy. On zresztą u mnie, ja go opublikowałem u siebie na Twitterze, on jest bardzo szczegółowo opisany. Tutaj te sformułowania są bardziej ogólne. Już nie mówią o tym, że tam 60 dnia o godzinie 13:00 coś tam nastąpi, tylko są takie podstawowe założenia, ale jest prawie na pewno ten sam plan.
Otóż na czym ten plan Bidena polega? Otóż ta pierwsza faza trójfazowej propozycji obejmowałaby 6-tygodniowe zawieszenie broni w Gazie, wycofanie sił państwa położonego Palestynie z zaludnionych obszarów Gazy, uwolnienie części zakładników oraz przekazanie szczątków. Potem jest taki arkusz informacyjny na stronie Białego Domu. Wynika z tego, że cywile palestyńscy mogą wrócić do swoich dawnych domów w Gazie, co zresztą oznaczałoby zmianę w ogóle w całej strukturze pomocy humanitarnej. Druga faza, czyli mamy tam pierwszą 6-tygodniową, druga faza obejmowałaby trwałe zakończenie działań wojennych. Uwaga, trwałe zakończenie działań wojennych, słowo trwałe jest tu kluczowe, wymianę jeńców pozostałych, uwolnienie pozostałych żyjących zakładników i wycofanie sił rzymskich ze strefy Gazy. Trzecia faza obejmowałaby szeroko zakrojony plan odbudowy Gazy i wydanie szczątków zakładników rodzinom, prawda? Tak, tych, których jakby nie zostały to wszystko zrealizowane wszystkie te zaległości z fazy drugiej, jak gdyby w fazie trzeciej mają być zakończone. No i co jeszcze? To jest tak, że Biden zapowiedział, że 6-tygodniowe zawieszenie broni w pierwszej fazie zostanie przedłużone. Uwaga, jeśli Humus i państwo położone w Palestynie będą potrzebowały więcej czasu na negocjacje z drugiej fazy. Czyli krótko mówiąc, to zawieszenie broni nie ma tylko i wyłącznie trwać do momentu, kiedy ostatni żywy zakładnik opuści Gazę, tylko ono ma trwać dopóki strony się ewentualnie nie dogadają w sprawie trwałego zawieszenia broni i trwałego pokoju. No więc, co więcej, jeszcze w tej samej propozycji Biden mówi, że Stany Zjednoczone, a także Katar i Egipt mają być gwarantami porozumienia. To jest to bardzo, bardzo ważne sformułowanie. Dlaczego? Znaczy, to po pierwsze, ta propozycja to nie jest propozycja, ona została wystosowana przez Stany Zjednoczone, niby w imieniu Zachodu, ale tak naprawdę to wiemy ponad wszelką wątpliwość. Pomimo tych teraz prób robienia dobrej miny do złej gry, ona nie została wcale skonsultowana z państwem położonym w Palestynie. Jest to po prostu amerykańskie ultimatum i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Ja mam, wiecie Państwo, tutaj akurat w tym momencie osobistą satysfakcję, bo jakbyście Państwo wrócili do tych odcinków z okolic 7 października, gdzie mówiłem o tym, jak się ten konflikt zakończy. Więc powiedziałem dokładnie, że ten konflikt nie zakończy się na polach bitewnych strefy, tylko ten konflikt zostanie zakończony przez Stany Zjednoczone, a dokładniej mówiąc w takim momencie, w którym amerykańska opinia publiczna, czy dokładnie mówiąc amerykańska administracja dojdzie do wniosku, że ten konflikt jest już takim obciążeniem politycznym dla nich, nie dla kogokolwiek innego, dla nich konkretnie, że będą zmuszeni interweniować i będą zmuszeni wymusić po prostu porozumienie pokojowe. Co do tego, czy to jest już to wymuszenie ostateczne, czy jest to dopiero przymiarka do takiego wymuszenia, to dopiero zobaczymy. Ale tak czy inaczej, to jest pewne ultimatum amerykańskie i teraz strony mają się na niego zgodzić. No więc pierwsza i podstawowa sprawa to jest taka, że Humus po pierwsze już powiedział, że widzi pozytywnie ten plan, co oczywiście powoduje ogromny problem w tym momencie dla strony drugiej. Nie mówiąc już o Amerykanach, którzy będą mieli problem, no bo zaraz to oni proponują, Humus, prawda, się zgadza na światłą propozycję Bidena, chociaż Humus też zastrzegł, że oczywiście o ile rzeczywiście podmiot syjonistyczny się zgodzi rzeczywiście na taki plan, no ale zakładamy, że generalnie powiedział, że podchodzi do tego pozytywnie i jest gotów się zgodzić. Zresztą byłoby dziwne, gdyby się nie zgodził, bo już raz się na propozycję dużo bardziej szczegółową i prawdę powiedziawszy nawet mniej korzystną dla siebie zgodził się już wcześniej. No więc teraz co się dzieje, i to jest właśnie najciekawsze, co się dzieje w państwie położonym w Palestynie. No bo to jest coś takiego, to jest po pierwsze oczywiście ogromne wotum nieufności w stosunku do Yahu Natana,
i jego wesołej bandy neonazistów, przepraszam, rządu demokratycznego państwa, tak radośnie wspieranego przez Rzeczpospolitą Polską. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest zamieszanie bardzo głębokie w ogóle wewnątrz państwa położonego w Palestynie, tym bardziej, że za chwilę, czyli teoretycznie za 5 dni, upływa termin ultimatum Gantza i Gantz wychodzi z rządu. Mamy również od razu, teraz na wstępie powiem, nie będę tego stawiał już na koniec, bo później na koniec, bo teraz Państwu chcę przedstawić teraz, co tam się dzieje tak naprawdę w środku i w jaki sposób ta sprawa jest postrzegana zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w państwie położonym w Palestynie. Ale warto też powiedzieć, że już Yair Lapid, który jest, jak Państwo pamiętacie, dyżurnym opozycjonistą, którego nikt nie chciał zaprosić do gabinetu wojennego, wiedząc, kim jest Yair Lapid. Ja nie będę porównywał tutaj do polskich różnych polityków, ale było kilku takich, powiedzmy, zresztą jest nadal kilku wesołków, którzy, no dobra, nieważne. W każdym razie jest to, Yair Lapid doszedł do wniosku, że jak komediant może zostać prezydentem, to dlaczego on nie miałby zostać premierem? Ale to jest mniej więcej ten kierunek, tak? Znaczy taki trochę bardziej stand-upowy, albo prezenter telewizyjny marszałkiem, prawda, w innym bardzo cywilizowanym kraju, to dlaczego Yair Lapid by miał nie zostać w tym gronie ludzi sztuki i kultury jak najbardziej by się dobrze znajdował. Więc wróćmy do rzeczy. Otóż Yair Lapid powiedział, że jeżeli Jehonatan zgodzi się na tą propozycję, a jego ta Waffen, która stanowi trzon rządu, wyjdzie, prawda, trzaskając drzwiami. Ja mówię oczywiście o Ben-Gwirze, Smotriczu, prawda, Eisenkocie i tak dalej. I oni po prostu wyjdą z rządu. To Jehonatan ma taki parasol i dostanie wsparcie opozycji, czyli Yaira Lapida. Oczywiście nie zapominajmy, że Yair Lapid 15 razy dziennie mówi, że Jehonatan musi odejść, w związku z tym prawdopodobnie, kiedy utraci większość, no to przecież nikt o zdrowych zmysłach nie będzie podtrzymywał Jehonatana, tylko natychmiast zgodzą się na obalenie rządu, nowe wybory, na wotum nieufności, no bo i tak w takiej sytuacji ten deal zostanie w jakiś sposób osiągnięty. No ale na razie zadeklarował, że da mu taką trampolinę, że jakby tamci wyszli, to opozycja, to znaczy Yair Lapid i jego partia poprze rząd, tak, żeby ten rząd nie był zakładnikiem tej właśnie wesołej bandy neonazistów. No więc to jest tak, że w tej chwili mamy sytuację bardzo napiętą. Od razu Państwu powiem, że tutaj nie rozstrzygniemy dzisiaj, co się wydarzy dalej, bo co chwila pojawiają się kolejne informacje z tamtego kraju. Jak w momencie, kiedy zacząłem nagrywać ten podcast, pojawiła się informacja taka agencyjna, taka z ostatniej chwili, że właśnie został wezwany do Jehonatana, został wezwany Ben-Gwir. Więc zobaczymy, na czym będzie polegała ta rozmowa. No jeżeli ta rozmowa będzie polegała, znaczy prawdopodobnie Jehonatan pokaże wszystkie kwity, które ma na Ben-Gwira, Ben-Gwir wszystkie kwity, które ma na Jehonatana, prawda, i będą sobie grali w Czarnego Piotrusia, w wojnę, nie wiem, coś takiego. No ale to jest poważna rozmowa, więc nie wiadomo, czy ten rząd, czy w chwili, kiedy Państwo to słuchacie tego, czy ten rząd jeszcze istnieje, nie istnieje, czy Jehonatan się zgodził, czy odrzucił. Mamy kilka już sondażowych takich balonów próbnych puszczonych również do prasy przez otoczenie Jehonatana, ale zaraz właśnie do tego przejdziemy, co tam się wewnętrznie dzieje. No więc pierwsza informacja podstawowa jest taka, że Jehonatan wpadł w panikę po oświadczeniu Bidena, ponieważ on od miesięcy odmawiał podania jakiegokolwiek harmonogramu zakończenia wojny z humusem, co było zresztą jego taktyką polityczną, pomimo bardzo dużych nacisków armii, no bo armia chciałaby się dowiedzieć o tym, co ona ma w zasadzie robić dalej, bo to, że strzelać do wszystkiego, co się rusza, to oni już wiedzą, że likwidować siłę żywą przeciwnika, to też wiedzą, natomiast czy oni mają przygotowywać się do okupacji, czyli czy mają tam zostawić chociaż jeden budynek sobie na kwaterę stojący, czy też nie. Czy mają, no właśnie, co mają robić dalej, więc Jehonatan się nie zgadzał na podanie jakichkolwiek warunków dla armii, również odrzucał
i odrzuca nadal wszelkiego rodzaju rozmowy znaczy odrzuca do dzisiaj, zobaczymy, co się będzie działo dalej, ale odrzucał do dzisiaj wszelkie propozycje utworzenia państwa palestyńskiego. Zresztą cała jego polityka, włącznie z pompowaniem pieniędzmi humusu od lat, była nakierowana właśnie na to, żeby to państwo palestyńskie nie powstało. Co więcej, nie godził się, żeby w tej ewentualnej, gdyby właśnie odrzucał, może inaczej, on się w ogóle nie godził na administrację palestyńską, chyba że byłaby to jakaś administracja niskiego szczebla, typu, no nie wiem, zarządzanie wodociągami, czy odgruzowywaniem, czy coś takiego, ale nic więcej, czyli żadnego szczebla politycznego, tylko czysto wykonawczy. Co więcej, on się nie godził na żadną rolę, i to było właśnie jedno z podstawowych argumentów Jehonatana, na żadną rolę aktualnych organizacji politycznych, które mają Palestyńczycy. Czyli ani Fatah Stan, prawda, czyli odmawiał legitymacji zarówno Organizacji Wyzwolenia Palestyny, OWP, jak i, no wiadomo, Hamas Stan, prawda, czyli humusowi. Więc tutaj, więc to jest coś, co odrzucał. I on w tej chwili ma dwie możliwości właśnie, ponieważ został postawiony pod ścianą, no, po ogłoszeniu przez Bidena propozycji rozejmu. Proszę zwrócić uwagę, że w tej propozycji rozejmu, to trzeba bardzo uważnie to czytać, bo ja wiem, że to może Państwu się wydać, że jest to przesada, że aż tak rozbieramy na czynniki pierwsze, ale tutaj niestety trzeba. Trzeba się przyjrzeć temu, co tam powiedział Biden. Biden powiedział, że mają trwać rozmowy nad zawieszeniem broni i trwałym pokojem, ale uwaga, negocjować ma kto? Ma negocjować rzymska armia, czy też Jehonatan, znaczy jego przedstawiciele, i humus. Ja tu nie słyszałem słowa na przykład Organizacja Wyzwolenia Palestyny, Administracja Palestyńska i tak dalej. W związku z tym to sugeruje, że humus nie znika nam z krajobrazu politycznego. Od razu powiem, że są również wypowiedzi, które by temu przeczyły, no ale jak na razie powiedział, co powiedział. Co więcej, to jest tak, że krytycy Jehonatana w tamtym kraju wskazują, że jest on człowiekiem niezdecydowanym, chociaż ja akurat się absolutnie nie zgadzam z tą tezą, że właśnie, że on jest niezdecydowany, że nie potrafi zdecydować się jak gdyby na to, żeby nawet w takim małym gabinecie wojennym, jeżeli tam prowadzi do permanentnego konfliktu i że on jest niezdecydowany w sprawie powrotu tych zakładników do domu, moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest właśnie jak najbardziej świadoma jego gra. Ponieważ za każdym razem, przeciągając w jedną i w drugą stronę, Amerykanie cały czas uważają, że Jehonatan jest tym ewentualnie rozsądnym, z którym być może idzie się dogadać, ale on ma tych swoich, prawda, no tą swoją Waffen-SS u siebie i tyle. I trzeba brać pod uwagę, że on jest ich zakładnikiem. A z drugiej strony tamtym, prawda, wesołym neonazistom mówi, że on jest razem z nimi i tam sobie spokojnie, jak są sami w piwnicy zamknięci, to sobie pohajlują, prawda, oczywiście w swojej własnej wersji, czy tam popalą kukłę Palestyńczyka, czy co tam jeszcze chłopaki nie robią wieczorami, prawda, jak się nudzą. I to jest mniej więcej, i on jest swój człowiek, tak, tam wszyscy inni goje są do wycięcia, prawda, on tutaj jest swój i też jakby ktoś mu powiedział, to ten portret Kahana ma gdzieś tam wytatuowany pod pachą. Kahan to jest ten taki ich bożek ichniego neonazizmu. W związku z tym więc to jest taka sytuacja, w której obie strony tak naprawdę uważają, że on jest swój i dlatego wszyscy twierdzą, że on jest taki, że raz biega od jednego do drugiego i tak naprawdę jest niezdecydowany. On nie, on trwa, wygrywając konflikt jak gdyby tych dwóch stron, czyli takiej strony, która mówi o tym, że trzeba się dogadać z Amerykanami. Tu o Palestyńczykach nie ma w ogóle mowy, prawda? Obie strony są zdecydowane, że ich determinacja tego, co zrobić z Palestyńczykami jest niezachwiana, to jest kwestia raczej stosunku ze Stanami Zjednoczonymi i stosunku do tego, czy jednak sprowadzić tych zakładników, tym bardziej, że ci zakładnicy jeszcze, nie daj Boże, zaczną mówić, a jeszcze zaczną opowiadać o 7 października, to już w ogóle niedobrze, czy też pozwolić im zostać męczennikami, twierdząc, że walczymy dalej, ale narażając się przez to na gniew Stanów Zjednoczonych.
No zawsze powstaje pytanie, co to jest gniew Stanów Zjednoczonych, bo jak na razie ja bym się tutaj, znaczy Amerykanie nie robią nic takiego, czego można było się przestraszyć. No za wyjątkiem tego, że Biden właśnie może wyjść na mównicę i zacząć nagle przemawiać, co jest dla wszystkich zaskoczeniem, a szczególnie przemawiać właśnie w takiej kwestii. Więc to jest tak, że Biden właśnie wskazuje, znaczy nakreślił ogólne warunki, które, uwaga, i to jest ciekawostka, według tych informacji z Białego Domu, że to niby państwo położone w Palestynie przedstawiło mediatorom amerykańskim, katarskim i egipskim taki plan, który nawołuje do porozumienia mającego na celu wstrzymanie walk i uwolnienie zakładników. To jest tak, że urzędnicy państwa położonego w Palestynie potwierdzili, że warunki odpowiadają propozycji zawieszenia broni, która została zaakceptowana przez gabinet wojenny, ale nie zostały jeszcze przedstawione opinii publicznej państwa położonego w Palestynie. No ale powstaje pytanie właśnie o jedną kwestię, bo to jest tak, że ze wszystkich sygnałów, ja przepraszam, że tak się znowu zagłębiam w te szczegóły, ale one właśnie odgrywają znaczenie. Ze wszystkich sygnałów, które są wysyłane z okolic Jahu Natana, wynika, że państwo położone w Palestynie, jego gabinet wojenny godzi się na to, żeby otrzymać zakładników. I godzi się na to, że w zamian za to, że dostanie zakładników, to godzi się na 6-tygodniowy rozejm. I nic więcej. I absolutnie nie godzi się, absolutnie i to wielokrotnie podkreślając wcześniej przynajmniej, że nie ma możliwości jakiegoś trwałego rozejmu albo trwałego zawieszenia broni, zanim nie zostanie, że tak powiem, wyeliminowany, tak, każdy ślad Hamasu na tej ziemi. Co może potrwać latami, to tak już sobie powiedzmy szczerze, bo samo zdobycie Rafah niewiele zmienia, jak się okazują ostatnie klęski humanistycznej armii w kolejnych bitwach gdzieś tam na północy, gdzie oni się walczą, po jakichś tam stratach wycofują się, a humus dalej, prawda, mówi, że tam jest i ci wracają i walczą znowu i to tak da capo al fine. W związku z tym to jest tak, że analitycy twierdzą, to jeden zresztą taki z bardzo znanych krytyków, notabene Jahu Natana, że Biden wyciągnął Netanyahu z szafy dwuznaczności i sam przedstawił propozycję Netanyahu. No i teraz najważniejsza rzecz jest taka, i to jest cudowne pytanie, które zostało zadane w Mariv, to taka portal i gazeta w państwie położonym w Palestynie. Czy Bibi popiera propozycję Netanyahu? No więc powstaje pytanie, czy tak jest, i moim zdaniem tak nie jest. To znaczy, to nie jest to, co zostało przedstawione przez Bidena, to nie jest propozycja Jahu Natana. To jest propozycja Bidena, bazująca, trochę takie jak, proszę Państwa, te wszystkie, jak Państwo czasami, ekranizacja powieści, tak? Czyli bazująca na idei i postaciach stworzonych przez jakiegoś pisarza, ale absolutnie nic nie mająca wspólnego ani z treścią książki, często plotem i tak dalej, tak? Czyli nie Hamlet w zamku Elsinore, prawda, tylko nazywa się, nie wiem, Hamish, znajduje się jest w Wenezueli, prawda, i nie w zamku, tylko w hacjencie. No a poza tym jeszcze nie sam, prawda, i nie duch ojca mu się pokazuje, tylko duch prababci. No, dotyczy są niby są jakieś elementy wspólne, ale naprawdę bardzo odległe. I to jest mniej więcej tak tutaj to wygląda. Znaczy wygląda na to po prostu, że Biden, wykorzystując elementy, na które się Jahu Natan zgodził, przedstawił całą propozycję, na którą się absolutnie Jahu Natan nie zgodzi. Mówiąc o tym, że to jest propozycja Jahu Natana jeszcze najśmieszniejsza. Otóż przywódcy dwóch skrajnie prawicowych partii, to już Państwu mówiłem, prawda, czyli ta Sotnia Bezalela Smotricza i Itmara Ben-Gwira, oni się zobowiązali i powiedzieli, że obalą rząd Jahu Natana, jeżeli premier zgodzi się z nakreślonym porozumieniem przez Bidena, zanim humus nie zostanie całkowicie zniszczony. Co więcej, niektórzy członkowie Likudu, czyli partii macierzystej Jahu Natana, również zapowiedzieli, że dołączą do Ben-Gwira i do Smotricza.
Jednocześnie dwaj byli dowódcy wojskowi, którzy dołączyli do rządu nadzwyczajnego, czy dawni, prawda, czy byli dowódcy wojskowi, czyli Benny Gantz i Gadi Eisenkot, którzy dołączyli właśnie do rządu nadzwyczajnego, zagrozili wycofaniem poparcia ze swojej partii, prawda, to jest Partii Jedność Narodowa, do 8 czerwca, jeżeli Jahu Natan nie przedstawi jasnej drogi, jak gdyby, czyli jasnego planu, co robimy dalej, tak? Znaczy, co się ma dalej wydarzyć. No i co więcej, partie opozycyjne generalnie rozpoczęły próby obalenia rządu, co jest jeszcze niemożliwe ze względu na arytmetykę wyborczą, bo akurat ten rząd ma cały czas dosyć silne poparcie, chyba że wkurzą się na niego właśnie ci wesoli neonaziole, którzy już powiedzieli, że ten rząd w ten sposób obalą. Przypomina się również, że na podstawie dużo bardziej trywialnie, jak gdyby i bardzo szybko zawartego porozumienia jeszcze w listopadzie udało się uwolnić ponad 100 zakładników. Co więcej, wtedy strony oczywiście oskarżają się wzajemnie o to, że się jakby nie kontynuowano tego dealu, ale moim zdaniem wtedy było dużo łatwiej go prawdopodobnie osiągnąć niż obecnie. Co więcej, nie wiadomo, ile osób jest jeszcze w ogóle przetrzymywanych przez Humus. Szacuje się, że 125 osób, ale na przykład, jak się okazuje, dosłownie chyba wczoraj w nocy albo dzisiaj rano odnaleziono po prostu zwłoki jednego z tych ludzi, o których sądzono, że jest zakładnikiem, a on zginął jeszcze 7 października. Co notabene też wiele mówi o jakby jakości akcji poszukiwawczej, która była prowadzona w tych miejscach, które Humus najechał, no jakby nie było. W związku z tym, więc tutaj też nie wiadomo, ile tych osób tak naprawdę jest. No i trzeba też pamiętać, że przecież każde bombardowanie, szczególnie takie bombardowania ciężkie, jak w tej chwili są prowadzone również wobec tych namiotowisk, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale znowu w nocy, prawda, chyba faktem jest, że to nie 220, tylko 22 osoby znowu zginęły, ale znowu zresztą kobiety i dzieci głównie. I znowu właśnie bombardowane było kolejne namiotowisko. No ale trzeba pamiętać, że przecież wśród tych ludzi z Humusu, którzy gdzieś tam się ukrywają, którzy są być może też bombardowani oprócz cywilów, bo zakładamy tak przynajmniej, że tak czasami jest, są również zakładnicy. I że nie wiadomo po prostu, ilu z tych zakładników już do tej pory humanistyczna armia sama zabiła. Tego po prostu, i to jest też jedna z tajemnic, która jest ukrywana przed opinią publiczną również państwa położonego w Palestynie. I dlaczego ja o tym mówię, że jest ukrywana? Bo Humus przedstawiał swoje listy tych ludzi, których ma, i one się dosyć mocno różniły rzekomo od tego, co rządzało państwo położone w Palestynie. I teraz powstaje pytanie, dlaczego się nie mówi tak naprawdę, kogo tam pokazuje Humus i ile osób tak naprawdę posiada, a ile nie. No dobrze, w każdym razie jest tak, że są 2 oświadczenia po przemówieniu Bidena, które zostały wygłoszone przez biuro Jahu Natana i co było niezwykle w szabat. W oświadczeniach nie potwierdzono propozycji, ani nie zaprzeczono, że państwo położone w Palestynie przedstawiło ją mediatorom, więc to jest ciekawostka. W związku z tym chodziło oczywiście o to, żeby pozostawić jeszcze Jahu Natanowi otwarty wybór do dalszego lawirowania między tymi propozycjami. No ale w pierwszym oświadczeniu stwierdzono, że Jahu Natan upoważnił zespół rzymski do przedstawienia propozycji, która doprowadzi do uwolnienia zakładników, a także umożliwi państwu położonemu w Palestynie kontynuowanie wojny aż do osiągnięcia wszystkich jej celów, w tym zniszczenia wojska i władz Humusu. Natomiast drugie oświadczenie mówiło, że warunki zakończenia wojny powtórzyło i dodało, że pogląd, że państwo położone w Palestynie zgodzi się na trwałe zawieszenie broni, zanim te warunki zostaną spełnione, jest nierozsądny. To jest wszystko w odpowiedzi na to, co powiedział Biden. No więc to jest tak, że to całkowite zwycięstwo nad Humusem w Gazie jest to teza, którą Biden wyraźnie odrzuca. Znaczy administracja Bidena twierdzi, że jest to zresztą słusznie, ja jestem z całkowitym zwolennikiem chyba od początku tego konfliktu. Nie ma czegoś takiego jak zdefiniowanie całkowitego zwycięstwa nad Humusem.
To jest tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że Stany Zjednoczone, nie wiem, będą coś robiły, aż doprowadzą do całkowitego zwycięstwa nad Al-Kaidą. No więc proszę zwrócić uwagę, że Al-Kaida ma się całkiem dobrze, pomimo tego, że udało się zabić i Osamę Bin Ladena, i Aymana al-Zawahiri, i naprawdę cały zestaw tych topowych dowódców, to jednak mniej więcej 20% cały czas tej starej Al-Kaidy jeszcze funkcjonuje głównie pod skrzydłami tureckimi w północnej Syrii, ale mamy jeszcze Al-Shabaab, mamy potężne grupy JNIM, czy JNIM w centralnej Afryce, potężne, czy liczące dziesiątki tysięcy żołnierzy, no więc to znaczy, że cały czas Al-Kaida nie jest pokonana. I tak samo zresztą będzie z humusem, bo co to znaczy pokonać humus? Znaczy wybić wszystkich mieszkańców. Zresztą już nie będę nawet dywagował po raz kolejny, prawda? Już wielokrotnie o tym opowiadałem, więc to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne i Amerykanie mówią, to jest cel, który jest niekonkretny, a w związku z tym to oznaczałoby, że wojna będzie trwała przez czas nieokreślony, czyli przez najbliższe 10 lat i na to się Amerykanie nie godzą, natomiast to jest właśnie to, co ma na myśli moim zdaniem Yahu Natan. Trzeba pamiętać jeszcze, że on wie o tym, że w momencie, kiedy kończy się wojna, to on przestaje być premierem, idzie do więzienia i to jeszcze powinien się cieszyć za sprawy korupcyjne, bo moim zdaniem, jak się pojawi jakaś komisja śledcza w sprawie 7 października, to on pójdzie siedzieć po prostu za zdradę stanu. Być może kary śmierci tam nie przywrócą, ale dożywocie to chyba miałby zagwarantowane. Bo to, co sugerują w tej chwili krytycy, to, że on po prostu mógł wiedzieć o tym ataku 7 października i że to on może być odpowiedzialny za to, że nic nie zrobiono w tej kwestii. To jest właśnie to, dlaczego, z jakiego powodu on, być może Ben Gvir, być może Smotrich, nie wiadomo. Nie wiadomo, na którym etapie, jak gdyby, procesu decyzyjnego w tamtym kraju zablokowano możliwość działania. Wtedy, kiedy służby tego wywiadu wojskowego, nawet nie te, które wcześniej tam ostrzegały, że może dojść, bo to takie też były ostrzeżenia trochę na zasadzie, no i może być niebezpiecznie. No to tak jakby w Polsce ktoś powiedział 4 lata temu, no w Polsce może być niebezpiecznie, a jak coś walnie, to powiedział, nie mówiłem, prawda, mówiłem, że będzie niebezpiecznie. Więc to jest mniej więcej takie, ale tam były już takie bardzo konkretne ostrzeżenia bezpośrednio przed atakiem i nie zrobiono nic w ciągu mniej więcej kilkunastu, kilkudziesięciu godzin przed samym atakiem, żeby nawet zaalarmować te garnizony, które w normalnej sytuacji są w stanie alarmu, jak tam mucha będzie bzyczała w okolicach jakichś czujników na tym słynnym płocie. A tutaj mając konkretne, ktoś na którymś etapie podjął decyzję, żeby to zlekceważyć i zawsze właśnie powstaje pytanie, czy to jest pułkownik, generał, czy premier. No więc są sugestie takie, że chyba nie pułkownik i nie generał. No dobrze, więc to tak dlatego właśnie Yahu Natan jest zainteresowany, żeby tą wojnę prowadzić jak najdłużej. No oczywiście Biden nie jest zainteresowany, żeby prowadzić tę wojnę jak najdłużej. Warto powiedzieć, że w niedzielę minister obrony Yoav Gallant, ten sam notabene, który ma również bilet w jedną stronę do Hagi, potwierdził, że w jakimkolwiek procesie mającym na celu zakończenie tej wojny nie zaakceptujemy rządów humusu. Powiedział, że państwo położone w Palestynie odizoluje obszary w Gazie, oczyści je z agentów humusu i wprowadzi siły, które umożliwią utworzenie alternatywnego rządu. Nie mówiąc o tym, co to są za siły i skąd te siły weźmie. Trzeba też pamiętać o tym, że już wyraźnie, przynajmniej humus, powiedział, że nie zaakceptuje żadnego narzuconego przez państwo położone w Palestynie rządu. Zresztą taki właśnie kolaboracyjny rząd, trudno sobie wyobrazić, żeby Palestyńczycy go zaakceptowali. Chyba że będzie to rząd jakiś zupełnie sprowadzony z zewnątrz, ale państwa arabskie też nie są specjalnie skłonne, żeby tam wkraczać w ten sposób, szczególnie w takiej sytuacji, w której humus, właśnie powstaje właśnie pytanie, co to znaczy humus pokonany. Żeby to oni się tłukli z humusem. Dobrze, mamy ciąg dalszy, więc przeciwnicy Yahu Natana oczywiście oskarżają go o przedłużenie wojny, po to, żeby właśnie zapobiec wyborom, no i temu publicznemu rozliczeniu się z błędów. To
prasa pisze tamto krajowa, rozliczeniu się z błędów wywiadu i polityki, które doprowadziły do 7 października. No ale tak czy inaczej wskazuje się, że to jest i tak nawet ta sytuacja obecna jest dla Jehonatana już całkowicie takim skrajną sytuacją, ponieważ w tej chwili stosunki Jehonatana z Bidenem są delikatnie mówiąc drażliwe. Co prawda 4 czołowych przywódców kongresu formalnie zaprosiło w piątek do wygłoszenia przemówienia na wspólnym posiedzeniu, ale z drugiej strony to jest tak, że jest część takich, którzy powiedzieli, że zbojkotują w ogóle i nie przyjdą na to posiedzenie. No, Biden generalnie przedstawił to porozumienie o rozejmie nie tylko jako sposób na powstrzymanie wojny w Gazie, ale przede wszystkim jako drogę do porozumienia na Bliskim Wschodzie, które mogłoby spowodować normalizację z Arabią Saudyjską. I powiedział właśnie, Biden może być częścią regionalnej sieci bezpieczeństwa, żeby przeciwstawić się zagrożeniu stwarzanemu przez Iran. No, Biden też powiedział, że niektóre części koalicji Jehonatana nie zgodziłyby się z tą propozycją i wolą walczyć latami, okupować Gazę. Natomiast on nawołuje przywódców państwa położonego w Palestynie, żeby poparli porozumienie pomimo wszelkich nacisków. No, prezydent Herzog to jest znanym stand-uperem, nie wiem czy Państwo pamiętacie, te słynne pamiętniki Mujahedina, które przedstawiał jako instrukcję do robienia broni chemicznej i tak dalej, potem znalezione jakieś tłumaczenia Mein Kampf na arabski, które miało dowodzić związków, czy rozumiem, że ciągłości jakiejś, prawda, między humusem a nie wiem kim do końca, Waffen-SS pewnie i tak dalej, więc to właśnie Herzog, trzeba pamiętać, to jest znany stand-uper. Otóż powiedział w niedzielę, że udzieli Jehonatanowi i rządowi pełnego wsparcia dla porozumienia, które sprowadzi zakładników do domu. No, co prawda jego rola jest ceremonialna, więc może sobie mówić co chce, no ale w takiej sytuacji często już było tak, że przy okazji różnego rodzaju zawirowań politycznych, w tym tego kryzysu właśnie sądowego, jednak opinia publiczna zwracała się do Herzoga, żeby zajął jakieś stanowisko koncyliacyjne w tej sprawie. No, to, że nie zajmował, to inna sprawa. Tak czy inaczej, to jest tak, że jeszcze John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, starał się właśnie rozwiać wszelkie niejasności, no bo dziennikarze w Stanach nie są naprawdę idiotami, oni się bardzo szybko pytają właśnie, no zapytali się, a w zasadzie to czyja to jest propozycja, tak? No więc Kirby powiedział, nie, to jest propozycja państwa położonego w Palestynie. Co więcej powiedział, mamy wszelkie oczekiwania, że jeśli humus zgodzi się na propozycję, jaką im przekazano, propozycję państwa położonego w Palestynie, wówczas państwo położone w Palestynie też się zgodzi na własną propozycję. To jest, proszę Państwa, mistrzostwo świata ta konstrukcja. Jednocześnie większość analityków z państwa położonego w Palestynie są sceptyczni co do tego, czy Jehonatan rzeczywiście będzie skłonny porzucić Ben-Gwira i Smotricza. Wskazuje to, że jednak nie. I w takiej sytuacji tutaj pokazują, że niestety, ale zawsze, kiedy miał do wyboru z jednej strony dobro kraju, z drugiej strony swoich ekstremistycznych fanatyków, a nawet własną partię, to zawsze wybierał swoich ekstremistycznych fanatyków. Do tej pory przynajmniej. No, ze swojej strony to przypominam tylko Humus w piątkowym oświadczeniu powiedział, że pozytywnie ocenia przemówienie Bidena i wyraził gotowość zajęcia się w konstruktywny sposób każdą propozycją, która zakłada oparcie się na trwałym zawieszeniu broni i innych określonych przez niego warunkach. To jest, no więc wszyscy zastanawiają się właśnie, czy Jehonatan zrobi ten zwrot o 180 stopni i wskazują, że to, że Biden coś powiedział publicznie, to nie znaczy, że nagle odmienił Jehonatana. Ja jestem dokładnie zwolennikiem tej samej teorii, to znaczy Biden po prostu zrobił rzecz
taką znaną z polityki wewnętrznej. To nie jest nic nadzwyczajnego. Reasumując, wyszedł, powiedział, że Yahoo Natan i tamten kraj mają taką propozycję, teraz tą propozycję przedstawi i strony mają się na to zgodzić. A teraz Yahoo Natan, jeżeli powie, że to jest nie jego propozycja, tylko Bidena, to oczywiście zrazi do siebie całkowicie USA. Znaczy, to byłby dobry pomysł, takie postawienie przed faktem dokonanym, gdyby nie jedna kwestia. Za chwilę jestem przekonany, że pojawi się kwestia jakichś kolejnych dostaw broni albo kolejnego poparcia i nagle Biden znowu powie, ale pomimo tego, że Yahoo Natan znowu pokazał nam środkowy palec, to my i tak będziemy ich kochać, popierać, cokolwiek nie zrobią. Więc Yahoo Natan ma, znaczy ta propozycja Bidena nie ma zębów, krótko mówiąc, nawet sztucznych wkładanych gdzieś tam, bo wszyscy wiedzą o tym, że to są tylko takie strachy na lach. Przynajmniej tak było do tej pory. Otóż jeszcze z takich ciekawostek już z tamtego kraju, otóż jeśli chodzi o właśnie same te starania, żeby w jaki sposób było przedstawiane to przemówienie, to na przykład urzędnicy tamtego kraju, jak pisze Haaretz, dokładali wszelkich starań, żeby wskazać, że Biały Dom konsultował się z nimi przed wygłoszeniem przemówienia. Chociaż nie było to prawdą w rzeczywistości, bo Stany Zjednoczone ujawniły to na własnych warunkach. Został powiadomiony ambasador w Waszyngtonie, Michael Herzog, dopiero kilka godzin przed wygłoszeniem przemówienia, minister Yoav Gallant i Benny Gantz również. Co więcej, urzędnicy amerykańscy, którzy się z nimi kontaktowali, przemówienie bardzo ogólnie przedstawili to, co ma Biden powiedzieć, nie wnikając w szczegóły, tak? Więc to jest też taki bardzo ciekawy zabieg. Co więcej, jeszcze Biden wygłosił uwagi już po rozpoczęciu szabatu, co dało Amerykanom praktycznie 24 godziny jakby przewagi, no bo część spośród polityków kraju położonego w Palestynie miało wolne, krótko mówiąc. I na pewno nie wypowiadało się publicznie. To jest tak, że wskazano również, że wyższy rangą urzędnik amerykański podkreślił, że propozycja właśnie jest prawie identyczna z propozycją, którą Hummus przyjął od Egiptu kilka tygodni temu. I zauważono, że ta propozycja miała miejsce po tym, kiedy Yahoo Natan dał swoim negocjatorom większą swobodę, pomimo oburzenia skierowanego pod adresem Egiptu za pozornie w ogóle... No bo Egipt zrobił mniej więcej to samo, to znaczy Egipt poprzednio za namową podobno Amerykanów przedstawił właśnie dokładnie taki sam plan, wtedy odrzucony właśnie przez Yahoo Natana wyraźnie, że on się godzi owszem na otrzymanie zakładników i na nic więcej. No dobrze, w każdym razie to jest w zasadzie tyle. Ja nie będę w tej chwili bardziej się tutaj znęcał nad tym, co się w tej chwili dzieje w polityce Białego Domu i Yahoo Natana. Jedno na pewno jest pewne, że po pierwsze Yahoo Natan przyjedzie do Waszyngtonu, co jest jeszcze w obliczu ewentualnego nakazu aresztowania przez MTK, może być problematyczne politycznie dla Bidena po raz kolejny. Znaczy jest kolejnym ciężarem politycznym. Po drugie, wydaje mi się, że to całe nagłe przemówienie już po tej sprawie, rozstrzygniętej sprawie Trumpa, a notabene przed rozpoczynającą się dzisiaj sprawą Bidena Juniora, ja dzisiaj tego nie omówię, opowiem Państwu jutro o tej sprawie, no ale tak w skrócie, tam znaczy to jest sprawa taka, która znowu, gdyby Biden Junior nie był Bidenem Juniorem, to jak twierdzą praktycy prawa w Stanach Zjednoczonych, w ogóle nie byłoby sprawy, tak? Natomiast ponieważ jest tym, kim jest, w związku z tym ta sprawa jest potraktowana bardzo rygorystycznie, teoretycznie zakładajmy, Bidenowi Juniorowi grozi do 25 lat więzienia, w związku z tym sprawa jest dużo większego ciężaru, jeśli chodzi przynajmniej o karę, o zagrożenie karą niż to, co zrobił Trump. Natomiast jest jeszcze bardziej trywialna, znaczy w tym sensie, że nigdy Państwo nie uwierzylibyście, dlaczego akurat, no ale jutro będę o tym opowiadał. To zresztą nie jest jedyna sprawa, z czego znowu najpoważniejsza sprawa, czyli sprawa jakichś wspólnych z papą
przekrętów na Ukrainie, to jest sprawa ta właśnie najbardziej odległa, taka, która na pewno się nie rozstrzygnie przed wyborami. Natomiast tutaj ewidentnie będą grillowali Bidena juniora i być może skażą go chociażby właśnie w ramach takich skazań odwetowych za to skazanie Trumpa, tak? Oczywiście sugerują cały czas, że papa Biden o wszystkim wiedział, papa Biden jest jakby prawie że inicjatorem tego wszystkiego. No, mówię, więc to o tym będziemy mówili jutro. Faktem jest, że też to, że się pojawiło akurat takie, a nie inne przemówienie Bidena, trzeba też właśnie wkładać pewien kontekst wewnętrzny. Znaczy, w skrócie, wszyscy wskazują na to, że po prostu administracja Bidena uznała, że czas jej się kończy na rozstrzygnięcie kwestii konfliktu w Palestynie i każdy kolejny dzień tego konfliktu powoduje nieodwracalne straty polityczne dla administracji Bidena. O międzynarodowych to już nawet nie będziemy wspominać, natomiast z całą pewnością wewnętrzne tak. I zapewne są nowe sondaże, więc dlatego się też być może zdecydowano na takie szybkie działanie. I że teraz właśnie w piątek, być może efekt skazania Trumpa nie jest aż tak wielki albo trwały, żeby coś się w tych sondażach na trwałe odwróciło. No dobrze Państwa, mamy temat drugi. Mamy w ogóle dużo wyborów teraz rozstrzygniętych, bo Indie, prawda, mamy wybory w RPA, mamy Meksyk. Zaczynamy tylko w skrócie od RPA. Otóż, no przede wszystkim najważniejsza rzecz to to, że Afrykański Kongres Narodowy przegrał wybory po raz pierwszy od 30 lat. Przegrał, w każdym razie nie wygrał tych wyborów, o to jeszcze byłoby bardziej precyzyjne. Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa wezwał partie polityczne w kraju do współpracy dla dobra kraju, ponieważ no właśnie potwierdzono, że po raz pierwszy ANC, czyli Afrykański Kongres Narodowy, czyli partia Nelsona Mandeli, po raz pierwszy utracił większość. To jest najgorszy wynik. W tej chwili mamy poparcie dla ANC na podstawie tych wyników, które widzę, wynosi 40,2% punktu procentowego tak naprawdę, w porównaniu z 57,5 punktu w głosowaniu 2019 roku. No to jest ogromna strata, tak, to jest 17,5 punktu procentowego. Główna partia opozycyjna, Sojusz Demokratyczny, dostała 21,6%, Umkhonto we Sizwe, MK, to jest nowa partia kierowana przez byłego prezydenta i byłego zresztą lidera ANC, prawda, czy Afrykańskiego Kongresu Narodowego, Jacoba Zumę, dostała 14,7%, odbierając zresztą głosy Afrykańskiemu Kongresowi Narodowemu. Pewnie gdyby nie było tej partii MK, to ten wynik ANC mógłby być inny. No w sumie jak się przeliczyło to na mandaty, to wychodzi, że ANC zdobyła 159 mandatów zaledwie w 400-osobowym Zgromadzeniu Narodowym w porównaniu z 230 mandatami poprzednio. I generalnie to jest tak, że właśnie Ramaphosa powiedział, mieszkańcy RPA oczekują, że partie, na które głosowali, znajdą wspólną płaszczyznę porozumienia, przezwyciężą różnice i będą działać razem dla dobra wszystkich. To właśnie powiedzieli mieszkańcy Republiki Południowej Afryki. Nadszedł czas, abyśmy wszyscy na pierwszym miejscu postawili RPA, dodał Ramaphosa. No dobrze, więc co się dzieje dalej, tak? Bo to, co powiedział, to powiedział. Natomiast tak, mieszkańcy RPA nie głosują bezpośrednio na prezydenta. Zamiast tego wybierają członków Zgromadzenia Narodowego, które następnie zwykłą większością głosów wybiera prezydenta. Czyli o prezydenturze decyduje 201 głosów w parlamencie, no ale ANC ma nieco ponad 150. To jest tak. Jeśli chodzi o podział mandatów, to jest tak, no co jeszcze właśnie, są kroki proceduralne teraz, jakie? To jest tak, 400-osobowe Zgromadzenie Narodowe, przydział głosów, mandatów jest proporcjonalnie, no ale to już jest liczone, czy też policzone. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego w ciągu 14 dni od wyniku wyborów musi się właśnie odbyć pierwsze posiedzenie, podczas którego członkowie składają przysięgę i wybierają przewodniczącego.
Podczas pierwszego posiedzenia lub wkrótce po nim zgromadzenie wybiera prezydenta republiki, który jest następnie odpowiedzialny za powołanie gabinetu i utworzenie rządu. No i to jest tak, że po wyborze prezydenta następuje proces tworzenia rządu, w tym mianowanie ministrów. W sumie cały proces będzie trwał kilka tygodni, tak żeby zapewniać płynne przekazanie władzy i ciągłość zarządzania. No, co się dzieje w takim razie politycznie w takim kontekście? To jest tak, że ANC, żeby móc rządzić, musi znaleźć partnera. W przeciwnym razie mógłby spróbować podjąć próbę utworzenia rządu mniejszościowego, ale nie byłoby to rozwiązanie stabilne. Zresztą nigdzie tak nie jest. Bardziej, że tutaj to nie jest kilka głosów, tak? To jest prawie 50-mandatowa przepaść. Tego się łatwo nie zasypie. W związku z tym to jest tak, że jeszcze pracownicy ANC powiedzieli też prasie, że partia poczuła się upokorzona wynikiem i nie ma czego świętować, no ale cały czas, prawda, jeszcze popierają Ramaphosa, który był kiedyś współpracownikiem bliskim Mandeli. No generalnie natomiast te słabe wyniki również wskazują, że dni Ramaphosy mogą być policzone, również ze względu na żądania potencjalnego partnera koalicyjnego, ale też ze względu na tarcia wewnętrzne o przywództwo po prostu w ANC. Partie polityczne właśnie mają teraz około 2 tygodni na wypracowanie porozumienia. Generalnie rzekomo ta podstawowa partia opozycyjna ma być otwarta na zawarcie paktu o współpracy z AKN właśnie, czyli z Afrykańskim Kongresem Narodowym, albo ANC, angielski skrót. I ewentualnie Partia Wolności Inkatha również byłaby częścią takiego, może być taką częścią takiego porozumienia, ale uwaga, może to oznaczać zmianę prezydenta, tak czy inaczej. Znaczy być może dojdzie do porozumienia, ale że prezydentem nie będzie już nadal Ramaphosa, tylko zostanie wybrana inna osoba. Oczywiście gdyby z opozycji, no to opozycja miałaby ogromny sukces, ale ja nie sądzę, żeby Sojusz Demokratyczny jednak ze swoją liczbą głosów był, krótko mówiąc, w stanie otrzymać tekę prezydenta. Mogą zażyczyć sobie, żeby prezydentem był ktoś inny z Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Te targi będą trwały, więc jak już się jakby partie określą swoje stanowiska, to będziemy do tego na pewno wracać. Także to mamy wybory w Republice Południowej Afryki. No ale tak jak powiedziałem, to nie są jedyne wybory, o których dzisiaj mówimy. Mamy kolejne wybory, to są wybory w Meksyku. To jest tak, że w tej chwili od razu powiem, że już wiadomo, po policzeniu głosów, chociaż jeszcze chyba liczenie trwa, ale już jest w tej chwili pewne, że Claudia Sheinbaum, rządzącą partii Morena, została prezydentem Meksyku. Tutaj się nic już na pewno nie zmieni. Claudia Sheinbaum otrzymała około 58% głosów. Xochitl Galvez około 29%, Jorge Maynes 11%, czyli to się prawie na pewno się nie zmieni. Generalnie oficjalne wyniki zostaną ogłoszone za 5 dni, no ale tutaj ta przewaga jest tak ogromna, że w zasadzie mogą to być jakieś korekty i to mogą być jakieś korekty tylko symboliczne. To jest tak, że oprócz wyborów prezydenckich warto powiedzieć, właśnie, w ogóle o Meksyku, około 100 milionów zarejestrowanych wyborców, z czego około 58 milionów głosowało, więc to są potężne wybory. Oprócz wyborów prezydenckich to jeszcze zostały oddane głosy na około 20 000 stanowisk innych, między innymi 128 mandatów w Senacie, stanowisko gubernatora miasta Meksyk, na przykład gubernatorów w 8 stanach i tak dalej, i tak dalej. Także to były wybory nie tylko wybory prezydenckie. To jest tak, że ze względu na to właśnie, że jest ten szybki system liczenia, więc stąd znane są już wyniki, a w każdym razie przymiarki do tych wyników, które są, jak twierdzą, reprezentatywne. No co trzeba powiedzieć o pani Claudii Sheinbaum, takich podstawowych kwestii. No przede wszystkim to jest tak, że jest to pani doktor inżynierii energetycznej. No była też na przykład w panelu klimatologów Organizacji Narodów Zjednoczonych, któremu przyznano pokojową Nagrodę Nobla. Co więcej, rządziła Mexico City, prawda, czy jednym z największych miast
na tej półkuli, w związku z tym to nie jest osoba, która jest pierwszy dzień w polityce, no i właśnie została pierwszą teraz kobietą wybraną na prezydenta Meksyku, ma lat 61, zdobyła co najmniej 58% głosów, być może trochę będzie więcej tego, być może mniej. Powiedziała po raz pierwszy od 200 lat republiki, zostanę pierwszą kobietą prezydentem Meksyku. Jak już mówiłam przy innych okazjach, nie przybywam sama, przybyliśmy wszyscy swoimi bohaterkami, które dały nam ojczyznę, naszymi przodkami, naszymi matkami, córkami oraz wnuczkami na dodatek. Teraz jest, no to wskazuje się, że teraz jak już została prezydentem, to oczywiście powstaje pytanie, czy wyjdzie z cienia swojego poprzednika, wieloletniego mentora Andresa Manuela Lópeza Obradora, czyli ustępującego prezydenta. Co prawda powiedziała, że ona i pan López to różni ludzie, on jest naftowcem, który inwestował w projekty wątpliwe pod względem środowiskowym, jednak pani Sheinbaum apelowała do wyborców, głównie obiecując ugruntowanie swojego dziedzictwa, wspierając właśnie takie ruchy jak również jego koncern naftowy, proponując zmiany w konstytucji, które krytycy nazywają antydemokratycznymi i tak dalej. W każdym razie właśnie powstają takie pytanie, które jest zadawane teraz przez analityków, czy to jest tak, że będzie przywódcą, czy po prostu będzie sterowana przez swojego mentora nadal, tylko on będzie po prostu gdzieś tam na tylnym siedzeniu. To jest tak, że ona właśnie mówi, że tutaj się skarżyła, że wielu felietonistów twierdzi, że nie mam osobowości, że prezydent Obrador mówi mi, co mam mówić. No ale ona oczywiście twierdzi, że jest absolutnie od niego niezależna, tak? No więc co o niej warto powiedzieć? No przede wszystkim w swojej karierze była również tancerką baletową. W ogóle to, że taka ciekawostka, jej rodzina pochodzi z Europy, są to Żydzi z Litwy, nawet o jakimś takim bardzo polsko brzmiącym nazwisku, jej ojciec przynajmniej był, ze strony chyba babki gdzieś z Bułgarii, prawda, pochodzi rodzina, także są oczywiście imigrantami, no to jest oczywiste i to dosyć niedawnymi w Meksyku. No ale to jest jak gdyby kwestia wtórna. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, że ona odziedziczy przede wszystkim całą listę problemów po poprzedniku, że państwowa firma naftowa jest bardzo zadłużona, że migracja jak gdyby wewnątrz kraju, a właściwie przez terytorium Meksyku osiągnęła nigdy niespotykany poziom, no a generalnie krajem rządzą kartele narkotykowe. Tak, to jest rzecz zresztą znana. Znamy ją również z drugiej strony granicy, czyli ze strony amerykańskiej, gdzie Trump już tam zapowiada, że będzie budował. No właśnie, może my byśmy im tam podpowiedzieli, jak ten mur Adriana powinien wyglądać prawidłowo. W każdym razie ona powiedziała, że będzie kontynuować politykę Obradora polegającą na zajmowaniu się sprawcami przemocy, ale będzie także pracować nad obniżeniem wskaźników bezkarności i wzmocnieniem Gwardii Narodowej. Powiedziała też New York Timesowi jeszcze przed wyborem, że jest gotowa współpracować z dowolnym kandydatem w Stanach Zjednoczonych, który zwycięży. Publicznie powtórzyła nacisk Obradora na walkę z migracją poprzez zajęcie się jej pierwotnymi przyczynami. Po drugie, jeszcze wskazuje się, że jest ona bardzo powściągliwa, że jest znana jako twarda szefowa o porywczym temperamencie, jak pisze prasa, która powinna wzbudzić wśród pracowników strach i uwielbienie jednocześnie. Po trzecie, właśnie mówi się o tym, że ona wyjątkowo blisko współpracowała z owym Obradorem. Ona cały czas używała wyrażenia, bo burmistrz, prawda, czy szef tak kazał, prawda. Mówiła również, że nie jesteśmy gabinetem, w którym można przekazywać pomysły, jesteśmy grupą ludzi, którzy mają wykonywać decyzje, prawda, czyli to owego Obradora. To była jego po prostu bardzo, bardzo mu wierna i pewnie dlatego właśnie ją poparł na swojego następcę. Co jeszcze warto powiedzieć, oprócz tego właśnie, że jest bardzo wymagającym szefem, to jest tak, że ona jest również zwolenniczką wizji Lópeza Obradora,
Ona powiedziała, jeżeli myślisz tak samo jak inna osoba, nie oznacza to, że ją kopiujesz, po prostu zgadzasz się z pomysłami, nie możesz zaprzeczyć temu, w co wierzysz. Czyli, krótko mówiąc, jest pierwszą kobietą w historii Meksyku, która została prezydentem. Wiele wskazuje na to, że będzie kontynuowała politykę poprzednika. To, czy będzie ręcznie przez niego sterowana, czy też nie, to się dopiero dowiemy. Także z całą pewnością nie będzie to żadna rewolucja polityczna w Meksyku, nikomu nie grozi. Priorytety, migracja, no prawdopodobnie Stany Zjednoczone zresztą będą naciskać na to, żeby ten priorytet był realizowany, przynajmniej z tych pozostałych. No za czasów Obradora, jak widać, nic się z tą migracją nie dało zrobić. Proszę Państwa, dobrze, mamy temat czwarty, temat kolejny. To jest odpowiedź Kabulu Rosjanom. Otóż ja już Państwu powiedziałem kilka odcinków temu, że Rosja rzeczywiście zmienia swój paradygmat polityki w stosunku do Azji Centralnej w kontekście polityki afgańskiej. Rosja, która była słusznie moim zdaniem oskarżana o to, że pomagała mudżahedzinom Talibanu w wojnie z NATO, to co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, zresztą to było w najlepszym interesie Rosji, więc dlaczego nie? Ale Rosja trochę podobnie jak też i Pakistan, jak i Iran, była potem zawiedziona tym, że talibowie po zdobyciu władzy, zamiast stworzyć rząd inkluzywny również z tych osób, które od dawna są postrzegane jako mające świetne relacje z Rosją, stworzyli po prostu sobie ten rząd własny, samodzielny. No, być może nie z własnej winy, ale tak czy inaczej ten rząd nie jest inkluzywny, więc te kwestie właśnie uznania, zakazu Talibanu przez Rosję były właśnie uwarunkowane głównie tą kwestią. Czy Taliban do dzisiaj formalnie jest organizacją zakazaną w Rosji, organizacją terrorystyczną, czyli taką, która ma wszelkie możliwe ograniczenia, prawda, zakaz wjazdu, członkowie a priori ścigani, zakaz możliwości zbierania funduszy, rekrutacji i tak dalej, prawda? To standardowy zestaw antyterrorystyczny. Natomiast Rosja ostatnio podjęła bardzo intensywne wysiłki mające na celu uznanie Talibanu, zresztą przywołując przykład chiński, gdzie Chińczycy uznają Taliban i robią z tym Talibanem potężne interesy, głównie związane z eksploatacją metali ziem rzadkich, no i wszystkiego, tej całej tablicy Mendelejewa, tam proszę Państwa, no się, mówię, idzie się z łopatą do ogródka, prawda, i można tam ukopać sobie tą tablicę Mendelejewa i potem tylko sobie ten metale ziem rzadkich, prawda, tutaj uran, tu lit, tu szmaragdy, tu diamenty, prawda, tu o złoto się nawet i tak dalej. Tam rzeczywiście jest wszystko pod powierzchnią. Wiemy to również stąd, że jest wszystko, ponieważ co jakiś czas pojawiają się informacje o kolejnych chińskich firmach, które dostają jakąś koncesję na wydobycie tego czy innego, albo też ewentualnie kiedy pojawiają się informacje o atakach głównie państwa islamskiego na jakichś chińskich inżynierów, którzy właśnie eksploatują coś i się dowiadujemy stąd, że nagle, że w jakiejś prowincji Chińczycy dostali kolejną koncesję, prawda, na kolejne wydobycie, więc Rosjanie doszli do wniosku, że się chcą przyłączyć do tego wyścigu. Zostało to zadeklarowane, zresztą już otwartym tekstem, że Rosja mogłaby na przykład zająć się całą infrastrukturą elektroenergetyczną plus infrastrukturą gazową, w tym gazociągami, które miałyby prowadzić przez terytorium Afganistanu aż do Indii. Więc to jest motywacja rosyjska. Zresztą Państwu mówiłem, że te prace już zaczęły formalnie, nawet zostało tam wystosowane pismo przez MSZ do Putina, prawda, z uzasadnieniem, żeby zdjąć właśnie z tej listy organizacji terrorystycznych jako pierwszy etap. No i w kolejnym oczywiście będą te zabawy dotyczące uznania. Ale w międzyczasie doszło teraz, no bo tam opowiadaniami, natomiast minister obrony Rosji Andrzej Białousov podczas spotkania ministrów obrony Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli tym ODKB, powiedział w swoim oświadczeniu, że w regionie Azji Środkowej głównym źródłem niestabilności pozostaje sytuacja w Afganistanie. Powiedział, zadomowiły się tam liczne radykalne ugrupowania, wzmagając wysiłki na rzecz promowania swoich idei w krajach sąsiednich. Ryzyko rozprzestrzeniania się gangów i terroryzmu poza kraj rośnie.
i to powiedział właśnie ostatnio w Almaty. Co więcej, agencja informacyjna TASS podała, że specjalny przedstawiciel Rosji w Afganistanie, Zamir Kabułow, podkreślił, że jakakolwiek fragmentacja Afganistanu będzie miała negatywny wpływ na cały region i stwierdził także, że kluczowe znaczenie ma utrzymanie ścisłej kontroli rządu tymczasowego nad Afganistanem. No więc w związku z tym na takie właśnie wypowiedzi są wyjątkowo talibowie wyczuleni. W związku z tym Zabihullah Mujahid, rzecznik Emiratu Islamskiego, powiedział, że Afganistan cieszy się obecnie ogólnym bezpieczeństwem i stabilnością, co jest prawdziwą informacją. Czy na pewno w porównaniu z sąsiednim Pakistanem to jest liczba ataków, przynajmniej tych, o których wiemy, terrorystycznych, iż napadów większych jest dużo mniejsza. Co więcej, powiedział, że kraje nie powinny obawiać się terytorium Afganistanu, ponieważ z Afganistanu nie będą pochodzić żadne zagrożenia dla krajów sąsiednich. Zabihullah Mujahid powiedział też, że rząd tymczasowy zabiega o dobre stosunki z krajami regionu i nalega, aby narody powstrzymały się od wysuwania takich roszczeń, to znaczy chodzi o tego Białorusowa. Powiedział też, nie uważamy tego stwierdzenia za trafne, Afganistan nie stanowi zagrożenia w żadnym kierunku. Islamski Emirat Afganistanu dokłada wszelkich starań, aby Afganistan nie został użyty przeciwko żadnemu krajowi, aby nie było tam żadnych zbójeckich lub obcych grup stwarzających zagrożenie. No, generalnie niektórzy analitycy twierdzą, że ten postęp stosunków Kabulu z Moskwą jakby postępuje bardzo mocno, znaczy ten progres jest wyraźny, ale też wskazuje się, że właśnie, że Kabul i Moskwa powinny rozmawiać bardziej językiem dyplomacji niż przez publiczne oświadczenia. Wskazuje się właśnie to, pisze lokalna prasa afgańska, że Islamski Emirat Afganistanu musi odpowiedzieć na obawy tych krajów. Że to jest tak, że Rosja, i wskazuje się również na bardzo ciekawy aspekt tego całego cyrku, no bo powstaje pytanie, no dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony Rosjanie chcą tutaj normalizować te stosunki, nawiązywać stosunki dyplomatyczne, właśnie wykreślać Taliban z listy organizacji terrorystycznych i tak dalej, a z drugiej strony nagle takie publiczne oświadczenie. No więc to jest tak, że według właśnie tych lokalnych analityków wojskowych, oni twierdzą, że Rosja chce stworzyć wrażenie w Azji Centralnej, czyli wśród swojej klienteli ODKB, że Stany Zjednoczone lub też Zachód starają się zdestabilizować cały region. Czyli jak gdyby, że ta niestabilność afgańska, że ta możliwość eksportu rewolucji islamskiej do sąsiednich krajów, prawda, czy też formowanie tam organizacji terrorystycznych, tak naprawdę jest to wytwór Zachodu, a nie Islamskiego Emiratu. No ale tak czy inaczej wskazuje się właśnie, że Islamski Emirat już, ponieważ kilka krajów niedawno, zarówno Iran, jak i Pakistan również wystosowywały podobne oświadczenia, w związku z tym Islamski Emirat ponownie oświadczył, prawda, że są bezpodstawne i że ziemia Afganistanu nie zostanie wykorzystana przeciwko innym krajom. No, czy to jest prawdziwe? No to nie jest prawdziwe oczywiście. Jest faktem, że po pierwsze na pewno za zgodą Talibanu afgańskiego, Taliban pakistański ma tam potężne bazy, zaopatrzenie w nowoczesną broń, swobodę tak naprawdę przekraczania granicy pod osłoną notabene tego Talibanu afgańskiego. I tutaj co do tego nie ma wątpliwości, że to wypuszczenie również z więzień tych wszystkich talibów pakistańskich spowodowało, że Pakistan jest w tej chwili płonącym krajem, tam jest płonąca granica, co do tego nie ma wątpliwości. Druga sprawa to jest też taka, że co prawda bez zgody Talibanu to na pewno, natomiast wilayat Khorasan państwa islamskiego również tam sobie swobodnie rekrutuje w tej chwili na terytorium przynajmniej północnego Afganistanu, głównie Tadżyków, Uzbeków i wszystkich tych, którzy mają dużo większą łatwość niż na przykład Pasztuni poruszania się chociażby po krajach Federacji Rosyjskiej z racji wspólnego języka, prawda, czy znajomości języka, powiązań rodzinnych i tak dalej. Także stąd zresztą właśnie Turcja ostatnio zlikwidowała ruch bezwizowy z Tadżykistanem właśnie, wiedząc o tym, że prawie wszyscy, których wyłapują przy kolejnych spektakularnych akcjach terrorystycznych, to są Tadżycy.
Dlaczego? Bo tak sobie właśnie wymyśliło państwo islamskie w Chorasanie, że to sobie dobrze wymyśliło. Tak na marginesie przypomnijmy, to tak przypominam tym różnym hejterom, że Rosja już uznała, że to państwo islamskie w Chorasanie stoi za tym słynnym zamachem w Moskwie. Tak? To przypominam wszystkim też domorosłym specjalistom właśnie od dżihadu. No dobrze, proszę Państwa, mamy tutaj sprawę Afganistanu. Powiedzmy sobie jeszcze tylko krótko to jest kolejny temat, czyli 5, o odwecie Huti. Otóż Huti w odpowiedzi na amerykańskie i brytyjskie bombardowania, w których rezultacie zginęło 16 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Głównie większość ofiar notabene w Hodejdzie w czasie uderzenia w gmach radia, gdzie po pierwsze tam było dużo cywilów w środku, a po drugie dookoła, w związku z tym tam chyba było najwięcej ofiar z całego kraju, więc Huti odpowiadają, bo to jest kolejny dzień, odpowiadają intensywnym ostrzałem rakietowym i dronowym. Wojsko amerykańskie potwierdziło, że jemeńska właśnie milicja wystrzeliła nową falę dronów i rakiet na międzynarodowe szlaki żeglugowe. To jest chwilę po tym, kiedy Huti sami, prawda, powiedzieli, że dokonali kolejnego odwetowego ataku na amerykańskie również okręty na Morzu Czerwonym. No więc dowództwo amerykańskie poinformowało, że w sobotę Huti wystrzelili nad Morzem Czerwonym 3 drony, w którym 1 został zniszczony, a 2 pozostałe wpadły do wody. Jednocześnie Amerykanie twierdzą, że wojska amerykańskie ani statki handlowe nie zgłosili żadnych uszkodzeń, prawda, czy też żadnych trafień. Również w sobotę siły amerykańskie przechwyciły 2 rakiety przeciwokrętowe, zanim dotarły do celu. Celem był niszczyciel Gravely. To jest tutaj w oświadczeniu czytamy, ASBM zostały wystrzelone w kierunku USS Gravely, zostały zniszczone w samoobronie. Okręty amerykańskie, koalicyjne ani statki handlowe nie zgłosiły uszkodzeń ani obrażeń. W Sanie natomiast Huti stwierdzili, że przeprowadzili 6 ataków na statki handlowe i marynarki wojennej, w tym na lotniskowiec USS Dwight Eisenhower. Notabene lotniskowiec dalej nic o tym nie wie. W tym nagranym na wideo właśnie oświadczeniu rzecznik armii Jemenu Yahya Sari powiedział, że właśnie wystrzelili kilka rakiet balistycznych i dronów w kierunku amerykańskiego lotniskowca i amerykańskiego niszczyciela na Morzu Czerwonym. No, o niszczycielu to wiadomo, że tak. Pozostałe 4 ataki wymierzyły w 3 statki, statek Maine na Morzu Czerwonym, Al-Oraik na Oceanie Indyjskim i Abliani na Morzu Czerwonym, zarzucając im złamanie zakazu odwiedzania portów w państwie położonym w Palestynie. Ten Maine, wiadomo z prasy, że to jest masowiec pływający pod banderą Malty, który notabene ostatnio był w porcie rosyjskim Ust-Ługa i udał się do portu w Indiach. Tankowiec, teraz jest tak, ten drugi statek to jest tankowiec LNG płynący z Ras Laffan w Katarze do Włoch, natomiast trzeci, ten Abliani, to jest pod banderą Malty, tankowiec płynący do kanału Sueskiego. I generalnie przypomina się, że od listopada Huti zatopili 1 statek handlowy, inny zdobyli i twierdzą, że wystrzelili setki rakiet balistycznych i dronów w kierunku ponad 100 statków na Morzu Czerwonym, w cieśninie Bab el-Mandeb i Zatoce Adeńskiej, zresztą sporo z nich uszkadzając. Już takiej statystyki się nawet nie prowadzi, ile zostało w sumie wystrzelonych. Jedno jest natomiast pewne i dlatego też chciałem przywołać ten temat, ponieważ właśnie analitycy zachodni, cieszę się, że tak mówią, bo ja mówiłem o tym od początku tego konfliktu, że ataki amerykańskie są nieskuteczne, jeśli chodzi o osłabienie zdolności Huti do ataków na morzach właściwie, bo to i na Czerwonym, i w Zatoce Adeńskiej. I co więcej, Huti w dalszym ciągu mają poczucie, że ich ataki zwiększają tylko ich popularność. Brytyjsko-amerykańskie naloty na cele Huti nie przynoszą skutków, albo przynajmniej nie przynoszą takich skutków, jak zakładano. Znaczy zawsze można powiedzieć oczywiście, że to takim nalocie mniej rakiet wyleciało niż miałoby wylecieć, no ale to jest też tak, to jest dyskusyjne, tak, czy tak było, czy też nie. Huti wierzą, że ataki przynoszą im korzyści, również korzyści polityczne, rozgłos międzynarodowy i nie mają żadnego powodu, żeby przestać. I też warto powiedzieć jeszcze, to ponad wszelką wątpliwość, Huti są odporni
na taki właśnie asymetryczny konflikt, ponieważ prowadzą go od lat 10 i pojedyncze bombardowania amerykańskie w porównaniu z codziennymi, masowymi bombardowaniami saudyjsko-emirackimi, no nijak się mają, tak? I jak widać jeszcze na dodatek Hutis i Jemen Północny, tak to nazwijmy, wyrosły na lokalną potęgę, jeśli chodzi o przynajmniej broń rakietową, pomimo tego właśnie, pomimo tych 10 lat bombardowań. Więc to pokazuje, że te bombardowania, w przeciwieństwie oczywiście do ofensywy lądowej, nie mają zbyt wielkiego znaczenia dla obniżenia zdolności Huti do prowadzenia wojny. Dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze jeden szybki, krótki temat, ale musimy o nim koniecznie powiedzieć, bo później już o nim ja po prostu zapomnę. Otóż mamy wystąpienie ministra obrony Dong Yuna podczas dialogu Shangri-La w Singapurze, takiej konferencji, zresztą o której sobie jeszcze powiemy. To jest o tyle istotne, że po pierwsze jest to stanowisko Ministerstwa Obrony Chin dotyczące generalnie koncepcji globalnego bezpieczeństwa, no ale ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście Tajwanu i kwestii Morza Południowochińskiego. Więc to nie jest jakieś trywialne wystąpienie. I w swoim przemówieniu na sesji plenarnej, właśnie w ramach tego dialogu Shangri-La, Dong powiedział, że chińska wizja budowania wspólnoty ze wspólną przyszłością dla ludzkości wraz z globalną inicjatywą rozwoju, globalną inicjatywą na rzecz bezpieczeństwa i globalną inicjatywą cywilizacyjną, to są te trzy słynne inicjatywy Xi, odbija się echem w trendach historii i odpowiada na tęsknotę ludzi na całym świecie, za lepszym życiem. I że chińskie wojsko jest gotowe współpracować z innymi partnerami w celu pogłębienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa i wniesienia większego wkładu w zapewnienie trwałego pokoju, wspólnego dobrobytu w regionie Azji i Pacyfiku, a także na świecie. Powiedział, ludzie w regionie Azji i Pacyfiku opowiadają się za harmonią i pokojem, są niezależni, są samowystarczalni, co jeszcze są, no właśnie, co więcej, wspierają się na dobre i na złe i nie pozwolimy, aby hegemonia i polityka siły podważały interesy krajów regionu Azji i Pacyfiku. Znaczy mówił o nie chińskiej hegemonii, tylko czyjejś innej hegemonii. Chińska może, nie chińska nie może. Nie będziemy pozwalać komukolwiek sprowadzać do naszego regionu konfliktów lub wojen geopolitycznych, zarówno gorących, jak i zimnych. Nie pozwolimy żadnemu krajowi ani żadnej sile wywoływać konflikty i chaos w naszym regionie. No i że strona chińska jest gotowa współpracować ze wszystkimi stronami w celu ochrony uzasadnionych interesów bezpieczeństwa wszystkich krajów, zbudowania bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego, w pełni wykorzystywania regionalnej architektury bezpieczeństwa, wspierać otwartą i pragmatyczną współpracę obronną, dać przykład bezpieczeństwa morskiego czy współpracy w bezpieczeństwie morskim. Filipiny, Wietnam i tak dalej chyba by mogły o tym dyskutować, wzmocnić zarządzanie bezpieczeństwem w obszarach wschodzących, stworzyć nową sytuację regionalnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz w dalszym ciągu czynić region Azji i Pacyfiku kotwicą globalnego rozwoju i stabilności. No więc to jest tak, że to jest, czyli Dong wystąpił jako przedstawiciel MON-u, ale tak naprawdę przedstawiając jak najbardziej polityczną i globalną perspektywę. Więc tutaj przypomina się, czy też wskazuje się, że porównuje się właściwie, że to przemówienie Donga zestawia się z przemówieniem Lloyda Austina, że Austin skupiał się głównie na Stanach Zjednoczonych i ich sojusznikach i że tutaj, cytuję za prasą chińską, skupiał się wyłącznie na własnych egoistycznych i samolubnych interesach, generalnie ignorując centralne miejsce ASEAN-u w tej sprawie. I że generalnie tutaj wskazuje się właśnie, że Austin jakby wykazał, że Stany Zjednoczone dążą do osiągnięcia przywództwa w regionie Indo-Pacyfiku poprzez różne inicjatywy takie jak AUKUS, Quad i inne sojusze wojskowe, tak żeby sobie stworzyć takie indopacyficzne NATO. No natomiast oczywiście tutaj, jak pokazał Dong, prawda, że tutaj żadnego takiego sojuszu żaden taki sojusz nie będzie budowany. To jest jeszcze ciekawe, otóż
Co jeszcze powiedział właśnie Dong? Dong powiedział, Chiny zachowały wystarczającą powściągliwość w obliczu naruszeń i prowokacji, ale istnieje granica. To oczywiście chodzi o sprawę Filipin. W kwestii Tajwanu Dong powiedział, że ochrona suwerenności narodowej i integralności terytorialnej Chin jest świętą misją chińskiej armii. Podejmiemy w odpowiednim czasie zdecydowane działania, aby powstrzymać niepodległość Tajwanu i dopilnujemy, aby ich próby się nie powiodły. No, generalnie tutaj wskazuje się również, że Chiny w dalszym ciągu opowiadają się za pokojowym zjednoczeniem, ale pod nadmową zewnętrznych, to cytat z prasy chińskiej, pod namową zewnętrznych sił zakłócających władzę Tajwanu, jednostronnie zmieniają status quo w oparciu o zasadę jednych Chin, co stanowi największe zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w cieśninie tajwańskiej, niosąc ryzyko konfliktu i wojny. I to samo dotyczy sporów na Morzu Południowochińskim, ponieważ kraje powinny rozwiązywać spory w drodze pokojowych rozmów i negocjacji oraz chronić bezpieczeństwo w regionie poprzez wspólne wysiłki. No ale Filipiny podjęły taką propozycję dialogu, tego dialogu nie było, poszły do MTS-u, MTS wydał wyrok, Chiny odrzuciły wyrok. Więc tak mniej więcej to wygląda ta sprawa. Wskazuje się natomiast, że w tegorocznym dialogu Shangri-La, właśnie ze względu chociażby na tego właśnie Austina i Donga, doszło do ostrego, krzyżowego ognia stanowisk, począwszy od ustalenia, że przemówienie programowe wygłosił w piątek prezydent Filipin Ferdynand Marcos Jr. No, uczestnicy twierdzili, że forum zostało zorganizowane, żeby oczerniać Chiny, że właśnie taki jest cel. Natomiast wskazuje się też, że dialog Shangri-La jest tworem historii, ponieważ pojawił się w czasie, gdy kraje globalnego południa były pozbawione głosu, a kwestie bezpieczeństwa, nawet w rejonie Azji i Pacyfiku, przypominało raczej jakby cały czas epokę kolonialną, prawda, i ewentualnie radzenie sobie z procesami dekolonizacji, a nie cokolwiek więcej. W związku z tym właśnie ten dialog Shangri-La w tej chwili miałby być takim dialogiem, no właśnie dialogiem, tak, już nie tylko i wyłącznie rozpatrywaniem kwestii historycznych. No dobrze, tak czy inaczej mamy stanowisko chińskie, czyli Chiny chcą pokoju, chcą nieingerowania w sprawy Indo-Pacyfiku mocarstw i są przeciwne hegemonii, o ile nie jest to hegemonia chińska i o ile sprawy te nie dotyczą Morza Południowochińskiego i Tajwanu, a poza tym wszędzie dalej jak najbardziej PiS. No dobrze, proszę Państwa, to w takim razie mamy na dzisiaj tyle. O, już przeciągnąłem trochę za długo. Dzisiaj fatw nie będzie, a ja chciałem bardzo, bardzo, bardzo podziękować Panu, który w tej chwili przygotowuje taki cały spis fatw, jak już będzie gotowy, a naprawdę zrobił ogromną robotę. Robi to społecznie, tylko po prostu ze względu na to, że mu się te odcinki podobają. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze będę przywoływał i dziękował jeszcze raz publicznie, jak już zakończę. Wtedy dam też już link do tych fatw, także one będą dostępne, tak żebyście Państwo mogli sobie też zerknąć i zobaczyć, co i kiedy mówiłem. Ja przyznam, że nie mam takiego jednego spisu, musiałbym go też ręcznie robić, także komuś się chciało to robić, szapoba, także dziękuję bardzo. Dzisiaj fatw nie będzie, także dzisiejszych fatw można nie uwzględniać. Ja dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie, przypominam o możliwości wspierania tego kanału na Patronite, to dzięki Państwa wsparciu, no i oczywiście podawania dalej. Dzisiaj było państwo położone w Palestynie, więc na pewno zasięgi będą cięte koszmarnie, w związku z tym bardzo proszę też pamiętać, żeby podawać dalej, szczególnie nie tylko na Twitterze, ale na przykład właśnie na Facebooku, na Instagramie, no wszędzie tam, gdzie Państwo macie swoje konta, bo tylko dzięki temu ten ruch się jednak w kierunku tego kanału jakoś wydarza, raczej na promowanie przez YouTube'a nie ma co liczyć. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 有外部势力干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.